Witajcie kochani. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak rozpoznać podróbkę torebki Louis Vuitton Pochette Métis. Będzie to pierwszy tego typu film na moim kanale, w związku z czym mam nadzieję, że okaże się dla Was nie tylko interesujący, ale również, a może przede wszystkim, bardzo przydatny. Zanim przejdę do meritum, pozwólcie, że przedstawię Wam swoją opinię na temat podróbek i ich kupowania. Otóż, żeby było jasne, ja uważam, że kupowanie podróbek jest żenujące. I osobiście wychodzę z założenia, że jeżeli mnie na coś nie stać, to najzwyczajniej w świecie tego nie kupuję, a na wiele rzeczy mnie nie stać, w związku z tym też tych wielu rzeczy nie posiadam. Natomiast nigdy nie przyszłoby mi do głowy, nigdy tego nie zrobiłam i nie zrobię, żeby kupić sobie podróbkę. Wolę albo nazbierać pieniądze, skoncentrować się na tym, żeby je zrobić, a następnie kupić sobie produkt oryginalny, jeśli mi na tym zależy, albo kupić produkt tani, bardzo dobrej jakości, czyli na przykład nie torebkę Louis Vuitton, a Furli, albo polskiej marki Batycki. Natomiast nigdy podróbkę, brzydzę się kupowaniem podróbek, nie rozumiem i nie zrozumiem nigdy, jak można takie rzeczy w ogóle robić, interesować się podróbkami. Nie rozumiem totalnie osób, które to robią, jeszcze się tym, nie daj Boże, chwalą albo szczycą. A robią tak nie tylko, słuchajcie, osoby, których nie stać na dobra luksusowe, ale też czasami robią to osoby, które mają pieniądze, środki na to, żeby sobie kupić jakąś dobrą jakościowo rzecz, ale z bliżej nieznanych mi powodów tego nie robią. I tak sobie teraz myślę, że gdyby kiedyś była jakaś akcja ogólnopolska dotycząca tego, żeby nie kupować podróbek, to ja na pewno brałabym w niej udział. Mogłabym być twarzą właśnie takiej kampanii. Stop podróbkom, ponieważ tak jak powiedziałam, po prostu brzydzę się tym i tyle. I od razu mam też do Was pytanie, jakie jest Wasze zdanie na temat kupowania podróbek, co o tym sądzicie? A może kupiliście kiedyś, nieświadomie mam nadzieję, jakąś podróbkę? Dajcie mi proszę znać w komentarzach. Mówiąc o tym, że nie lubię podróbek, tak naprawdę zrobiłam wstęp do tego, skąd w ogóle pomysł na ten film. Słuchajcie, powodów było co najmniej kilka. Przede wszystkim, jak wiecie, Louis Vuitton to jest jedna z najczęściej podrabianych marek na świecie. I to wcale nie jest tak, że od kilkunastu, czy nawet od kilkudziesięciu lat, tylko tak naprawdę od początku istnienia tej marki produkty sygnowane logo Louis Vuitton są podrabiane, także to nie jest jakaś nowość. Druga rzecz to to, że w internecie jest mnóstwo podróbek różnych rzeczy właśnie Louis Vuitton. I bardzo ciężko jest rozpoznać, która z nich jest oryginałem, a która z nich jest podróbką. I Wy też często zadajecie mi pytania, wysyłacie mi zdjęcia, chcąc kupić jakąś rzecz odnośnie tego, czy ona jest podróbką, czy nie, a ja nie jestem Wam w stanie pomóc, bo raz, że na podstawie zdjęć nie jestem w stanie tego zrobić najzwyczajniej w świecie, a po drugie, nie mam też czasu na to, żeby siadać nad tymi wszystkimi wiadomościami i Wam po prostu doradzać. Natomiast w związku z tym, że te wiadomości się regularnie pojawiają i też pytałam Was kiedyś o to, czy macie ochotę na taki film i bardzo dużo osób wyraziło takie zainteresowanie, postanowiłam w końcu zrobić na ten temat odrębny film. Raz, że chciałabym się sama czegoś dowiedzieć i tak rzeczywiście się stało, że bardzo wielu rzeczy dowiedziałam się, przygotowując się do dzisiejszego filmu, a dwa, że mam tutaj taką swego rodzaju misję. Po pierwsze, chciałabym też Was edukować, oprócz tego, że edukuję siebie, ale też chciałabym po prostu pokazać, ułatwić Wam rozpoznanie podróbki, nie tylko z uwagi na to, żebyście nie kupili jej przez przypadek gdzieś tam w internecie, ale też, żebyście mieli teraz o wiele większą szansę na to, żeby rozpoznać u jakichś Waszych znajomych, czy tam na ulicy podróbkę, dlatego że to jest dla mnie naprawdę ważne, ponieważ uważam, że osoby noszące podróbki powinny się tego wstydzić, a nie, wiecie, udawać, że stacie na coś, na co tak naprawdę nie mają pieniędzy. Każdy materiał, który realizuję na YouTube, to jest dla mnie okazja do tego, żeby się nauczyć, dowiedzieć czegoś nowego, a ja to lubię robić. Natomiast jeśli mam być szczera, to gdybym ja chciała sobie kupić torebkę oryginalną, to nigdy nie chciałabym jej kupić przez internet. Zawsze dążyłabym do tego, żeby kupić torebkę oryginalną, najlepiej w butiku danej marki.
a nie poszukiwać jej, wiecie, gdzieś tam w internecie i narażać się na to, że kupię podróbkę. Nawet na podstawie zdjęć tych w internecie rozpoznanie podróbki jest trudne z różnych względów, powiem o tym za chwilę i to też był jeden z powodów, dla których zdecydowałam się nagrać dzisiejszy film. Dlaczego wybrałam sobie akurat torebkę Pochette Métis? Dlatego, że po pierwsze Pochette Métis to jest jedna z 3 najlepiej sprzedających się torebek Louis Vuitton, zarówno w Polsce, jak i na świecie. I cały czas, na przykład w warszawskim butiku, jest na nią kolejka oczekujących na kilkadziesiąt osób. Także to jest pierwszy powód. Drugi powód, w związku z tym, że Louis Vuitton jest bardzo często podrabianą marką, to tych podróbek jest dosłownie od zatrzęsienia różnej naprawdę jakości. Trzeci powód jest taki, że sama byłam przez jakiś czas posiadaczką torebki Pochette Métis, w związku z czym jest mi łatwiej o niej opowiadać, również w kontekście podróbek tej torebki. I po czwarte, czymś, co tak naprawdę w głównej mierze przyczyniło się do tego, że postanowiłam dla Was nagrać materiał akurat o Pochette Métis, było to, że niedawno zgłosiła się do mnie jedna z moich koleżanek z takim pomysłem, że słuchaj Dorota, mam dla Ciebie świetny temat na film, powinnaś zrobić porównanie prawdziwej torebki i podróbki Louis Vuitton i mam dla Ciebie nawet torebkę właśnie do takiego filmu. I była nią, słuchajcie, Pochette Métis. Jak ja się o tym dowiedziałam, a miałam gdzieś już z tyłu głowy to, że kiedyś będę nagrywać film porównawczy, no to jakby powiedziałam mojej znajomej, słuchaj, to koniecznie przynieś mi tę podróbkę, jestem bardzo ciekawa, jak ona wygląda. I jak moja znajoma przyniosła mi tę podróbkę i ja ją zobaczyłam, to ja w pierwszym momencie, gdyby mi ktoś pomieszał oryginał i podróbkę, nie byłabym w stanie jej rozpoznać. I byłam, słuchajcie, w takim szoku, że stwierdziłam, tak, to jest świetna rzecz do tego, żeby na jej podstawie zrobić porównanie. Taka podróbka prawie 1 do 1, to się rzadko, myślę, zdarza. I stwierdziłam, że okej, dobra, to w takim razie nagram ten materiał. Ja poświęciłam w ogóle torebce Pochette Métis odrębny film na YouTubie. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Link do niego wyświetli Wam się na górze. I jakiś czas temu też opublikowałam vlog, w którym pokazałam Wam podróbkę Louis Vuitton. Tam też zapytałam Was o to, czy chcecie taki film porównawczy i dużo osób wyraziło taką chęć. I teraz, żeby było jasne, ja nie chcę, żebyście tutaj myśleli, że kreuję się na eksperta, który nie wiadomo ile wie na temat Louis Vuitton. Ale prawda jest taka, że po pierwsze, ja jestem stałą klientką warszawskiego butiku Louis Vuitton. Mam bardzo dużo rzeczy tej marki, także naprawdę sporo wiem na temat marki i jej produktów, nie tylko dlatego, że tam często bywam, że posiadam te produkty, że używam ich na co dzień, ale też dlatego, że tworzę na ich temat wpisy i filmy na YouTubie. I jak wiecie, za każdym razem, kiedy przygotowuję się do zrobienia takiego materiału, to staram się do tego podchodzić bardzo merytorycznie. Także nigdy nie jest tak, że ja na hura, wiecie, biorę torebkę i nagrywam o niej film, tylko po prostu się do tego przygotowuję, zdobywam wiedzę, ponieważ zależy mi na tym, żeby ja się najwięcej o tym dowiedziała i 2, żebyście Wy też zdobywali tę wiedzę razem ze mną. Także uważam, że jestem też pod tym względem odpowiednią osobą do tego, żeby to zrobić. Więc to nie jest tak, że nagle dostaję jakąś tam torebkę, nie wiem, Chanel, Louis Vuitton czy jakiejkolwiek innej luksusowej marki i stwierdzam, że zrobię sobie dla Was filmik, w którym poopowiadam na ten temat. Ponieważ uważam, że najwięcej do powiedzenia powinny mieć i mają osoby, które te produkty kupują same i ich używają, a nie, że ja sobie, wiecie, pożyczę, że nie wiem, nie miałabym żadnej torebki Louis Vuitton, pożyczyłabym sobie ją od kogoś i stwierdziła, że ja tu Was teraz będę uczyć, jak te torebki odróżnić. Dla mnie to jest trochę zabawne, aczkolwiek spotkałam się z takimi filmami na YouTubie i jest to dla mnie co najmniej dziwne, także ja tak nie robię. I wreszcie jestem też tak naprawdę jedyną osobą, która regularnie opowiada o Louis Vuitton tutaj w tej przestrzeni polskiego YouTube'a, więc tak naprawdę jesteście na mnie skazani. Bo nawet jeżeli ktoś posiada nawet 10 razy więcej rzeczy Louis Vuitton ode mnie, no to jednak nie jest to YouTuber. Także mamy tutaj 2 w jednym. Posiadam te rzeczy i jeszcze nagrywam o tym filmy i z tego względu właśnie uważam, z tych względów jestem dobrą osobą do tego, żeby Wam taki materiał zrobić. Z dzisiejszego filmu dowiecie się, po czym najłatwiej rozpoznać podróbki torebek Louis Vuitton.
jak wygląda dobra podróbka, bo ta podróbka, którą mam, jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Ile taka torebka Pochette Métis dobrej jakości kosztuje, czym i jak bardzo różni się od oryginału. I tak jak już wcześniej wspomniałam, mam dla Was tutaj dwie torebki do porównania. Jedną oryginalną, a drugą podróbkę. Także powiem Wam, na co powinniście zwracać uwagę. I też chciałabym, żebyście mieli na uwadze to, że niektóre podróbki Louis Vuitton są bardzo dobre jakościowo, nieliczne, ale takie istnieją, a inne są bardzo, bardzo takie ordynarne. I o tym za chwilę, ponieważ żebym nie zapomniała, bo to się może później zdarzyć, ponieważ mam dzisiaj mnóstwo informacji dla Was do przekazania. Chciałabym podziękować po pierwsze mojej znajomej, która dostarczyła mi podróbkę tej dobrej jakości, a po drugie Dominice, mojej widzce, która poniekąd z mojego polecenia kupiła torebkę Pochette Métis i do której udałam się z prośbą, żeby mi swoją torebkę oryginalną Pochette Métis pożyczyła, bo jak wiecie, ja swojej już nie mam. Oddałam ją, w sensie wymieniłam na torebkę Croisette. Na moim kanale znajdziecie film, w którym porównujemy z Karoliną torebki właśnie Croisette i Pochette Métis. I już wspominałam o tym właśnie, że nie mam w związku z tym tej mojej torebki Pochette Métis, ale miałam. A żeby ją zdobyć, to po prostu poprosiłam Dominikę o pomoc, także bardzo, bardzo dziękuję, bo bez Was, dziewczyny, ten materiał dzisiejszy nigdy by nie powstał. Początkowo myślałam, żeby zrobić porównanie trzech torebek, czyli oryginalnej, podróbki marnej jakości, takiej ordynarnej i podróbki bardzo dobrej jakości. W końcu stwierdziłam, że tego nie zrobię, w sensie, że nie wezmę do testów ordynarnej podróbki, ponieważ ordynarne podróbki mają to do siebie, że są tak ordynarne i tandetne, że po prostu z daleka widać, że to są podróbki. W przeciwieństwie do tych, które są dobre jakościowo. Nie wiem, czy podjęłam dobrą decyzję, myślę, że to się okaże w praktyce, że pod koniec filmu powiecie mi po prostu, czy dobrze się stało. Natomiast coś, co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć a propos zdjęć podróbek i tej sprzedaży internetowej. Zrobiłam dla Was niedawno taki krótki test na Snapie, gdzie zapytałam Was o to, od moich obserwatorów na Snapie. Jeśli oczywiście mnie nie obserwujecie, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Mój nick to Olfaktoria. Zapytałam o to, która z torebek jest oryginalna, a która jest fałszywa. I zrobiłam dwa bardzo podobne do siebie zdjęcia i po prostu poprosiłam swoich obserwatorów na Snapie, żeby robili screeny. I słuchajcie, pod koniec dnia okazało się, że najwięcej screenów uzbierała podróbka. Czyli obserwatorzy mojego Snapa stwierdzili, że to podróbka jest oryginałem. I to mnie, słuchajcie, raz, że przeraziło, dwa, że też trochę rozbawiło, a po trzecie utwierdziło mnie w przekonaniu, że to jest naprawdę dobry pomysł, żebym pokazała Wam różnicę między tymi torebkami, bo jak tak dalej pójdzie, to mnóstwo osób będzie kupować podróbki bardziej lub mniej świadomie, a tego, jak powiedziałam, chciałabym uniknąć. Natomiast w związku z tym, że ten test spotkał się z dużym zainteresowaniem z Waszej strony i zapytałam Was też o to, czy chcielibyście, żebym zrobiła podobny test na YouTubie, postanowiłam to zrobić. Także w tym momencie wyświetlą Wam się na ekranie dwie torebki. Jedna z nich będzie podróbką, druga będzie oryginalna. Podpiszę je kolejno 1 i 2. Także przyjrzyjcie się im dokładnie i poczyńcie założenia odnośnie tego, która jest podróbką, a która jest torebką oryginalną, ponieważ pod koniec tego filmu pokażę je jeszcze raz i dokonamy jakby rozwiązania tej zagadki. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą jej efekty. Zanim przejdę do omawiania i pokazywania różnic między oryginałem a podróbką torebki Louis Vuitton Pochette Métis, na chwilę zatrzymam się przy tych ordynarnych podróbkach, łatwych bardzo moim zdaniem do rozpoznania, ponieważ do rozpoznania właśnie takiej ordynarnej podróbki potrzebna jest podstawowa, powiedziałabym nawet znikoma wiedza na temat produktów Louis Vuitton. Wystarczy obejrzeć kilka filmów na YouTubie, przeczytać parę wpisów, na przykład mój, zobaczyć kilka zdjęć, wejść na stronę internetową producenta Louis Vuitton, żeby móc porównać sobie te produkty właśnie z podróbkami i bardzo łatwo je rozpoznać.
ale istnieje kilka takich rzeczy, które od razu rzucają się w oczy i pierwszą jest cena. Pochette Métis jest torebką, która kosztuje aktualnie 6300 zł i to jest torebka, która regularnie drożeje. W związku z czym, jeżeli widzicie w internecie albo gdziekolwiek indziej tę torebkę w cenie 500 zł, 1000 zł, 3000 zł, no to możecie być więcej niż pewni, że to jest podróbka. Tutaj nie ma co liczyć na łód szczęścia, że ktoś sprzedaje oryginał, bo takie rzeczy po prostu się nie zdarzają. Chyba że traficie na przypadek jakiejś bardzo, bardzo zniszczonej torebki, to wtedy jeszcze można byłoby zrozumieć taką cenę. Albo na osobę, która, nie wiem, wpadła w jakieś tarapaty finansowe i po prostu bardzo szybko zależy jej na tym, żeby sprzedać torebkę i otrzymać za nią pieniądze. Ale umówmy się, takich przypadków jest może 1%. Także nie nastawiajcie się na to, że traficie akurat na ten 1%, tylko raczej na tych 99% szansy, że to właśnie będzie podróbka. Także pierwsza rzecz, powtarzam raz jeszcze, to cena. Zbyt niska w stosunku do tego, ile powinna kosztować taka torebka, nawet kupowana z drugiej ręki. Kolejna rzecz to zdjęcia. Ja bym się, słuchajcie, nie sugerowała zdjęciami, albo robiła to tylko w pewnym zakresie, ponieważ często zdjęcia podróbek, które są w internecie, są zdjęciami niedokładnymi, z daleka, takimi, które nie pokazują żadnych szczegółów. Zdarza się, że to są zdjęcia kradzione. Mi się parokrotnie zdarzyło widzieć na różnych portalach zdjęcia ukradzione z mojej strony internetowej. Moje własne zdjęcia mojej torebki Pochette Métis, które sobie gdzieś tam krążą i są wykorzystywane do tego, żeby sprzedawać podróbki. To oczywiście zawsze można sprawdzić, bo możecie sobie wziąć to zdjęcie, wrzucić w Google Grafika i sprawdzić, gdzie są podobne. Ale są takie rzeczy podstawowe, rzucające się w oczy, które już nawet na zdjęciach widać, takie jak na przykład wzory torebek i ich kolory. Wiadomo, że torebka Pochette Métis jest dostępna w sprzedaży tylko w jednym wzorze i do niedawna też w jednym kolorze, teraz już tych kolorów pojawiło się więcej, ale mówiłam o tym, pisałam o tym, kiedy robiłam wpis na temat porównania torebek Croisette i Pochette Métis, też o tym wspomniałam. Jest to widoczne na stronie, także jeżeli widzicie zdjęcie torebki albo torebek Pochette Métis, które są w kolorach, których nie ma na stronie internetowej producenta, no to możecie być pewne, że są to po prostu podróbki. Także to jest kolejna kwestia. Trzecia to niedoróbki. Jeżeli już na zdjęciach widać, że torebka ma rozciągnięte nici jakieś tam wychodzące, albo na przykład jest zniszczona, coś tam odpada, coś jest bardzo krzywe, wzbudza Wasze podejrzenia, no to najczęściej będziecie mieli, znaczy nie najczęściej, powinnam w zasadzie powiedzieć, że zawsze będziecie mieli do czynienia z podróbką. Produkt oryginalny po prostu jest najczęściej bez wad, no chyba że ktoś go po prostu zmaltretował i później sprzedaje z tego względu, ale to się zdarza, jak powiedziałam, bardzo rzadko. Także na to też zwracajcie uwagę. Kolejna rzecz to metki i zabezpieczenia. Jeżeli widzicie torebkę Louis Vuitton, nie tylko Pochette Métis, ale też inne, do których doczepiona jest jakaś metka na żyłce, gumce, nitce czy czymkolwiek innym, to już możecie mieć 100% pewność, że jest to podróbka. Podobnie jeżeli znajdziecie doczepiony gdzieś tam z boku do torebki kawałek skóry, taki do łatania, jak zrobi Wam się dziura, no to też wiadomo, że to jest podróbka, ponieważ Louis Vuitton takich rzeczy nie robi. I wreszcie, jeżeli zobaczycie, że torebki są owinięte folią, albo że rączki są owinięte folią, no to też wiadomo, że to jest podróbka, ponieważ Louis Vuitton nie pakuje w ten sposób swoich torebek. I teraz mi się taka sytuacja przypomniała, ponieważ dosłownie kilka dni temu jakaś dziewczyna wysłała mi maila właśnie, zdjęcie Neverfulla z rączkami owiniętymi folią, z pytaniem, czy to jest oryginał. Więc teraz Wam odpowiadam, nie, to jest podróbka. Żadna torebka Louis Vuitton nie jest w ten sposób pakowana. I jeszcze jedna rzecz, kody z krajem i datą produkcji. One się zmieniały na przestrzeni lat i dzisiaj taki kod zamieszczony w każdej torebce Louis Vuitton składa się z 2 liter i 4 cyfr. Więc jeżeli traficie na jakiś inny, to jest duża szansa, że to jest podróbka i też jeżeli te poszczególne rzeczy będą od siebie oddzielone, czy to przecinkami, czy kropkami, czy jakimiś myślnikami, to też możecie mieć pewność, że jest to podróbka. Ponieważ ten prawidłowy, oryginalny kod produkcji ma, tak jak powiedziałam, tylko 2 litery i 4 cyfry i one nie są niczym od siebie oddzielone.
Dobrze, opowiedziałam Wam pokrótce, jak rozpoznać takie ordynarne podróbki torebek Louis Vuitton, a teraz opowiem Wam, jak rozpoznać konkretną podróbkę tej marki. W tym przypadku torebkę Pochette Métis. Mam tutaj dwie torebki, jedną oryginalną, a drugą podróbkę bardzo dobrej jakości. W zasadzie jest to podróbka, powiedziałabym, 1:1 i na pierwszy rzut oka, a nawet na drugi, nie będziemy w stanie rozpoznać, która z nich jest oryginalna, a która to podróbka. I dla ułatwienia sprawy umówmy się może, że przez cały czas trwania filmu w swojej prawej dłoni będę trzymać torebkę oryginalną, a w lewej podróbkę. Zacznę może od takich cech zewnętrznych, ponieważ to są rzeczy, które najbardziej jakby rzucają się w oczy i po nich myślę najłatwiej rozpoznać nawet na ulicy, czy jakaś torebka jest podróbką, czy też jest oryginalna. Zacznę może od koloru i faktury. Jak widzicie, podróbka w porównaniu do tej oryginalnej torebki jest nieco jaśniejsza, powiedziałabym bardziej żółta i matowa niż oryginalna. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie logotypów, to czy są równe i odległości między nimi, to wszystko tutaj jest takie same, także na tym się nie będę skupiać. Ale wspominałam też o fakturze. Tego nie widać, jak patrzycie na torebkę. Trzeba ich dotknąć, żeby to zobaczyć, ale wierzcie mi na słowo, że te materiały są różne, mimo że wydają się identyczne. Otóż Pochette Métis w dotyku jest torebką nieco bardziej sztywną i twardszą, a podróbka jest bardziej miękka i elastyczna. I to najlepiej widać, słuchajcie, na przykładzie pasków. Ja na paskach tutaj się będę teraz przede wszystkim skupiać. Także mam tutaj dwa paski i znowu, żeby zachować równowagę, w prawej dłoni będę trzymać pasek oryginalny, a w lewej pasek podróbki. I tak jak już Wam wspominałam, podróbka jest bardziej elastyczna i to widać najlepiej na przykładzie pasków. Ten jest ciężej wyginać i on się tak nie chwieje strasznie na prawo i lewo, tak jak ten. Zobaczcie. W momencie, kiedy próbujemy je porównać, w dotyku ten jest bardziej miękki i jest zdecydowanie bardziej elastyczny. Jeżeli chodzi o liczbę dziurek, to każdy z tych pasków ma 7 dziurek i odległości między nimi są bardzo zbliżone. Natomiast to, na co należy zwrócić uwagę, to jest odcień tego tutaj złota. Nie tylko złotych elementów w paskach, ale też w torebce. Nie wiem, czy to będzie widać na zbliżeniu, mam nadzieję, że tak. Na górze mamy oryginał, pod spodem podróbkę i jak widzicie, górna część jest bardziej słomkowa, to znaczy to jest bardziej takie jasne złoto, a pod spodem takie żółte, chamskie, powiedziałabym ordynarne. I w całej podróbce ten kolor złota jest zachowany. Także to jest kolejna rzecz dotycząca pasków i podróbki, na jaką zwróciłam uwagę. Następna rzecz to długość pasków. Pasek oryginalny jest około 1 cm krótszy niż pasek w podróbce. Różnią się również elementy tutaj na końcu tych pasków. Tutaj ten element jest szerszy, w sensie wyższy niż w przypadku podróbki i tutaj na zakończeniu paska widać kolejne różnice. Ta część z dziurkami kończy się równo z końcówką, podczas gdy w podróbce jest ona dłuższa i znowu tutaj występuje ten problem tego elementu zakończeniowego, gdzie on jest po prostu wyższy, a w podróbce niższy. I jeszcze jeden bardzo ważny szczegół, one różnią się kształtem, to znaczy w podróbce jest on krzywy po prostu. Górna część to jest podróbka i jest tutaj ten element krzywy, ale to nie wszystkie różnice w kontekście pasków, ponieważ mamy tutaj jeszcze co najmniej dwie rzeczy, o których chciałabym wspomnieć a propos tych elementów środkowych, gdzie się pasek zapina. Otóż element, przez który przekłada się dziurki, w przypadku podróbki jest dłuższy, dalej sięga niż w przypadku oryginału. Proszę bardzo. Na górze mamy oryginał i sięga mniej więcej dotąd, a tutaj wystaje prawie poza ten obręb. I jeszcze pewna bardzo, bardzo ważna rzecz to napis umieszczony z boku tego elementu.
W przypadku oryginału jest to napis, który jest stworzony tak jak czytamy, czyli po prostu od lewej do prawej strony. I jest to napis Louis Vuitton po obu stronach, a w przypadku podróbki, słuchajcie, to mamy nie dość, że ten napis jest do góry nogami, to jeszcze tak jakby napisane od prawej do lewej. Zwróciłam też uwagę na odcień trochę inny nici, w jednej ciemniejszy, w drugiej jaśniejszy, ale to jest taki szczegół, słuchajcie, którego nie wychwycicie, nie zwrócicie na to uwagi na zdjęciach czy na zewnątrz, bo to bardzo dużo zależy od oświetlenia, od tego, jak zdjęcie zostało obrobione, od tego, jaka jest pogoda, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, także na to po prostu bym nie zwracała jakiejś szczególnej uwagi. Dobrze, to wszystkie różnice, jeżeli chodzi o paski, a teraz przejdę do samych torebek. Przypominam, że w prawej ręce trzymam torebkę oryginalną, a w lewej podróbkę. I elementem, na którym chciałabym się skupić, jest ta oto rączka na górze, skórzana, przynajmniej w wersji oryginalnej. I pierwsza rzecz, na jaką chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to jest napis Louis Vuitton, który różni się, ponieważ okazuje się, że w przypadku podróbki w nazwie Louis Vuitton, mam tutaj na myśli szczególnie, wiecie jakie literki? Literkę L i N na końcu, jest tak, że one są po prostu nierówne. W sensie nie kończą się w tej samej linii, co pozostałe literki. Bo jeżeli chodzi o czcionkę, to jest ona bardzo, bardzo podobna. Spójrzcie, że odcienie tej skóry się różnią. Ci z Was, którzy wiedzą trochę o Louis Vuitton, zdają sobie sprawę z tego, że ta skóra z czasem ciemnieje i tutaj wygląda to tak, jakby już ściemniała. Mało tego, w tej podróbce jest nawet to tak dobrze zrobione, że ten element, który zakrywa tę skórę, w tym miejscu jest jaśniejszy i tak też się w oryginale dzieje, natomiast ta skóra tak szybko i w taki sposób aż nie ciemnieje tak brzydko jak w przypadku oryginału, ale znowu, żeby to wiedzieć, to trzeba być użytkownikiem dóbr Louis Vuitton, także nie każdy na pewno o tym wie. Jeżeli chodzi o kształt tych rączek, zakończenia itd., to tutaj jest wszystko do siebie bardzo podobne, ale zwróciłam uwagę jeszcze na dwie rzeczy. Po pierwsze, na ten element podtrzymujący rączkę. On ma tutaj takie dwie linie i jak tutaj ich się dotyka, to ma się wrażenie, to czuć po prostu, że one zostały jakby tak wytłoczone, wybite. Natomiast w tej torebce, słuchajcie, jest tak, że jak przejeżdżacie sobie tutaj palcem, no to nie ma takiego wrażenia, tak jakby te linie zostały namalowane, a w dodatku są one czerwone, ciemniejsze. Ja nie mówię, że one tutaj nie ściemnieją, bo tak na pewno też się stanie, ale na pewno nie będą czerwone. I kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to glazing. Wykończenie jest, słuchajcie, czerwone, ale w przypadku torebki oryginalnej ono jest bardziej matowe i ten odcień czerwieni jest mniej intensywny niż w tym przypadku, gdzie ta czerwień się aż, słuchajcie, świeci z daleka. W takich ordynarnych podróbkach te czerwone glazingi jeszcze nachodzą na tę skórę, także to już w ogóle jest jakaś masakra. Ale w tym przypadku to jeszcze jakoś wygląda. Ale znowu, to są takie niuanse, że wiecie, ja Wam o nich mówię, bo chcę, żebyście jak najwięcej wiedzieli, a inne osoby niekoniecznie mogą zwrócić na to uwagę. Czymś, co moim zdaniem bardzo rzuca się w oczy i na co zwróciłam uwagę niemal od razu, są boki torebki. Mam tutaj na myśli te skórzane elementy. Otóż w oryginale jest tak, że ten element jest dłuższy, a w podróbkach jest najczęściej zaokrąglony. Przypomina swoim kształtem bardziej kółko. Też nie zwracałabym uwagi tutaj na ten napis, ponieważ on jest inaczej rozmieszczony, ten napis Louis Vuitton na podróbce, a inaczej na oryginale. To sprawia dodatkowe trudności o tyle, że niestety nie jest tak, że wszystkie torebki oryginalne Pochette Métis wyglądają w 100% tak samo. One się jednak od siebie różnią w zależności od pewnie kraju, w jakim zostały produkowane, czy też czasu, w jakim powstały, także nie należy aż tak się przyglądać każdemu szczegółowi. Bo gdyby nie to, że wylądowała u mnie ta podróbka, to nie dowiedziałabym się, że one mają właśnie takie bardziej okrągłe zakończenia. A tak, w momencie, kiedy udałam się na targi Beauty Forum, z których relacje robiłam Wam na YouTubie, link do tego filmu wyświetlę Wam się na górze. Po prostu poznałam tam na miejscu co najmniej dwie podróbki właśnie z takimi tutaj zakończeniami, także miałam taką wewnętrzną satysfakcję, że widziałam, nauczyłam się czegoś i jakby to ma przełożenie na rzeczywistość. Jeszcze jedna rzecz, jaką zauważyłam w przypadku tych rączek, słuchajcie, to to, że w podróbce jest ona pod spodem, zobaczycie to na zdjęciu, taka jakby powyginana, trochę wygląda to jak tektura.
Nie ma takiego efektu w ogóle w przypadku tej torebki. Mało tego, podejrzewam, że ta ala tektura ma przełożenie na układanie się tej rączki, bo wyobraźcie sobie, że jak ja tutaj sobie ją zegnę mocniej, to ona zachowa ten swój kształt i będzie tak sobie stała. Natomiast w przypadku torebki oryginalnej, i tutaj Cię Dominika przepraszam, że tak maltretuję Twoją torebkę, ale muszę pokazać te różnice. Jak tutaj sobie, wiecie, ją pozginam i postaram się ją tak wygiąć, żeby ona utrzymywała się w miejscu, to widzicie, ona się robi taka plackowata i szybko powraca do swojego normalnego kształtu. Dla porównania ta cały czas jest nienaruszona. Także to jest ta różnica w materiale, o którym Wam wcześniej wspominałam. Kolejną rzeczą, jakiej należy wspomnieć, to ten kawałek skóry w przypadku oryginału, bo w przypadku podróbki to ja nie wiem, co tutaj jest, który znowu, podobnie jak na rączce, ma tutaj tłoczenia po bokach. To są takie głębsze, troszeczkę ciemniejsze linie, gdzie jak przejeżdżamy palcem, to czujemy, że tu naprawdę ktoś to musiał, nie wiem, czy to maszyną dociskane było, czy jakoś ręcznie robione, ale także jest tutaj to wgłobienie. A tutaj, słuchajcie, to wygląda, jakby tutaj były te kreski wyżłobione, ale w rzeczywistości one takie nie są. Wystarczy tutaj przejechać palcem i widać ewidentnie, że one zostały namalowane i jeszcze mają taki chamski, trochę czerwony kolor. Podejrzewam, że gdyby to tutaj tak trzeć przez kilka godzin, to by się to starło i zupełnie już nie było widać tych tutaj wgłobień, ale zdecydowanie jest to rzecz, na którą warto zwrócić w tym kontekście uwagę. I jeśli już jesteśmy przy zamkach, to oprócz tego oczywiście, że one mają inne kolory, że tutaj jest ten ładniejszy odcień złotego, a w podróbce bardziej chamski i że pewne elementy, wydaje mi się, słuchajcie, że są minimalnie większe w podróbce, te śrubki i mocowania, niż w oryginale, ale bardzo ciężko jest mi to stwierdzić, a nawet jeżeli bym to zmierzyła linijką, to te różnice naprawdę byłyby minimalne. Różnią się troszeczkę czcionki tutaj, ale też są to niewielkie różnice. Ta jest jakby bardziej przestrzenna, tak bym to określiła, ale myślę, że to i tak najlepiej będzie widać na zdjęciach. Z tym zamkiem wiążą się kolejne różnice. Otwierają się oczywiście tak samo, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, ale różnice pojawiają się, słuchajcie, w środku tego zamka. W momencie, kiedy odetniemy tę górną część, to tutaj, w tym środku, gdzie wchodzi ten górny element, jest on w podróbce, zaznaczam, w kolorze czarnym, a tutaj w kolorze, słuchajcie, złotym. Także na takie rzeczy należy zwracać uwagę, bo chyba tego jeszcze nie powiedziałam, że w przypadku tak często podrabianej torebki i tak dobrych jakościowo podróbek trzeba zwracać uwagę naprawdę na wszystko. Nawet na najdrobniejsze rzeczy, oczywiście też bez przesady, bo tak jak powiedziałam, nawet oryginalne torebki różnią się trochę od siebie, także to też należy mieć na uwadze i robić to z głową. Ten zamek kryje w sobie jeszcze inne, słuchajcie, sekrety. W oryginale ta część jest tutaj zakończona taką przezroczystą, w połowie przezroczystą kuleczką, natomiast w podróbce mamy tutaj kuleczkę, która jest w kolorze takim chamskim białym i do tego jest jeszcze spłaszczona, także to jest kolejna różnica. I jeszcze jedna, jeżeli chodzi o zakończenie. Tutaj ta część zamka kończy się idealnie tak, jak kończy się materiał. Natomiast tutaj, w podróbce, przypominam, w lewej ręce trzymam podróbkę cały czas, wystaje ten materiał nad zamek. Także kolejna niewielka, ale jednak różnica. Teraz przechodzimy do środka. Zacznę od materiału, którym wypełnione są te torebki. To jest materiał w kolorze ciemnobrązowym, który w dotyku przypomina zamsz. I tutaj jest on w bardzo podobnym kolorze, w dotyku również, aczkolwiek w oryginale jest ten materiał bardziej przyjemny, także na pewno jest lepszy jakościowo niż w podróbce. Ale rzecz, na którą chciałam Wam zwrócić uwagę, to, że ten materiał brązowy, on się zaczyna dokładnie w momencie, kiedy kończy się ten materiał tutaj, tak jakby jest odcięty i zaczyna się ten element brązowy. Natomiast w podróbce jest tak, że on wcale nie jest odcięty, tylko tutaj jest chyba to krzywo przycięte i nachodzi ta, słuchajcie, część na ten tutaj materiał, także nie ma tej, tak powinno być, w oryginale przynajmniej tak jest, a tutaj nachodzi właśnie na górę. Druga rzecz to, i tutaj myślę, że nie będziecie zdziwieni, jest ten tutaj znaczek z napisem Paris Made in France. Otóż w
przypadku oryginału on się znajduje stosunkowo wysoko w tym miejscu i na samym środku, a w przypadku podróbki jest on niżej. Nawet w kamerze teraz kamera tego nie uchwyciła, widzicie? Muszę chyba sobie tą odłożyć. Dopiero jak tak zrobię, zobaczymy ten znaczek, czyli on jest znacznie niżej. Trochę różnią się też tutaj czcionki, w sensie w oryginale jest ona taka bardziej przestrzenna, tak jakby bardziej wytłoczona, głębsza niż w przypadku podróbki, ale może nie będę się tutaj teraz na tym skupiać. Ostatnia rzecz, o jakiej chciałabym Wam powiedzieć w kontekście różnic między tymi torebkami, jest numer seryjny. I on jest, słuchajcie, bardzo dobrze ukryty. W ogóle każda torebka Louis Vuitton posiada taki kod. To jeszcze nic nie znaczy, ponieważ sam kod nam nic nie daje. Kody też można podrobić. Umiejscowienie tak samo. Oczywiście w podróbce to jest dobra podróbka, więc tutaj znajduje się ten kod. Ale jeżeli chodzi o kody, to oprócz tego, bo już Wam wspominałam, że one są tak skonstruowane, przynajmniej dzisiaj, że składają się z 6 elementów, 2 liter, które oznaczają kraj produkcji oraz 4 cyfr, które oznaczają tydzień i rok produkcji. I one mogą mieć różne czcionki, mogą to być różne napisy i można by było się spodziewać, że te kody będą zmyślone, ale słuchajcie, w tej podróbce jest nawet kod taki, który się zgadza, tu jest wszystko w porządku. Może wyjaśnię Wam przy okazji, jak się taki kod odczytuje. Otóż w przypadku torebki Dominiki ten kod to jest SR0147. SR oznacza Francję, czyli stamtąd pochodzi torebka i to się, słuchajcie, zgadza, ponieważ tutaj jest też w środku tej torebki wytłoczone Made in France, także to się zgadza. Żeby to odczytać, trzeba połączyć pierwszą i trzecią cyfrę, czyli 0 z 4, tu mamy 4 tydzień i 1 z 7, czyli 2017 rok. Także torebka Dominiki została wyprodukowana we Francji w 4 tygodniu 2017 roku. W podróbce mamy kod DU2125. I teraz znowu, DU to też jest oznaczenie dla Francji i tutaj też się wszystko zgadza. To miejcie na uwadze, że jeżeli jest napisane torebka Made in France, a z kodu wynika, że została stworzona we Włoszech, no to już wiemy, że to jest podróbka, ale to jest dobra podróbka, więc tutaj się wszystko zgadza. Więc mamy dobry kod DU, oznaczenie dla Francji i 2125 łączymy 2 z 2, czyli mamy 22 tydzień i 1 z 5 2015 roku, także to też się zgadza. Nie są przedzielone żadnymi kropkami, kreskami itd., także pod tym względem jest tutaj wszystko w porządku. A propos takich drobnych różnic, to muszę Wam powiedzieć, że w mojej oryginalnej torebce ten kod w momencie, kiedy otworzyłam kieszeń, był bardziej widoczny, można go było wyjąć, tak troszeczkę nagiąć, tak bym powiedziała, i miał inną czcionkę, a przede wszystkim został wydrukowany na samej górze. A już widzę tutaj w torebce Dominiki, która zaznaczam, przypominam, że jest oryginalna, ten kod znajduje się, jest wytłoczony od spodu i z zupełnie innej strony, także albo coś się zmieniło, albo w różnych krajach po prostu to różnie wygląda, nie wiem, ale miejcie to na uwadze, więc jakby do końca rodzaju czcionki i sposobu umieszczenia tego kodu bym nie brała pod uwagę, bo widzę jednak, że w obrębie nawet oryginalnych produktów to się trochę różni, ale jeżeli chodzi o same kody, bo to jest jednak trochę skomplikowana sytuacja i nie każdy potrafi je odczytywać, pozwólcie, że ja zamieszczę taką szczegółową mapę dotyczącą tego, jak się poruszać po tych kodach u siebie na blogu w specjalnym wpisie, żeby Wam to ułatwić. I tak podsumowując już, miejcie na uwadze to, że jeżeli znajdziecie torebkę, na przykład Pochette Métis, która będzie miała tutaj z tyłu frędzel, albo w środku kieszonkę dodatkową, to wcale to nie musi oznaczać, że to jest podróbka, ponieważ Pochette Métis doczekała się już kilku edycji. Te torebki nie dość, że różnią się między sobą, te, które powstają teraz, to jeszcze różnią się między sobą te, które powstały na przestrzeni ostatnich kilku lat, bo ten model jednak ulega modyfikacjom, o których nie każdy musi wiedzieć. Także to jest jedna rzecz. Chciałabym, żeby było jasne dla Was, że niedawno opakowania Louis Vuitton uległy zmianom i kiedyś były brązowe, a teraz są pomarańczowe. Także jeżeli kupujecie nową torebkę, to ona najczęściej pakowana jest właśnie w takie pudełko, kolor pomarańczowy, raz jeszcze mówię, i napis Louis Vuitton na środku w kolorze czarnym. Na środku i w kolorze czarnym, a nie z boku w jakimś tam kolorze niebieskim, bo już widziałam takie, słuchajcie, podróbki pudełek. Także tym się nie sugerujcie, że ktoś pisze, że oryginalne opakowanie, bo jeżeli ktoś nie wie, jakie jest oryginalne opakowanie, to też go będzie można łatwo oszukać. Jeżeli kupujecie torebkę na prezent,
A często nawet jak kupujecie dla siebie, to też takie opakowanie jest przewiązane wstążką. Wstążką z napisem Louis Vuitton, ale wstążką, która ma kolor niebieski, a napis Louis Vuitton, który na niej się znajduje, jest w kolorze pomarańczowym. Nawet słuchajcie, paragony są podrabiane. Paragony są zawsze w kopertach i te paragony posiadają szereg różnych danych, też Wam wypiszę te informacje na blogu i one mają taki kształt, a nie kształt, wiecie, strony A4, bo to też się zdarza i ludzie się na to nabierają, także te wszystkie rzeczy bierzcie pod uwagę. Oczywiście, jeżeli będziecie kupowali starszy model od kogoś, no to jest duża szansa, że te opakowania też otrzymacie brązowe z ciemnym napisem, ale ważne, żebyście pamiętali, że te napisy są po prostu na środku, że są równe i żebyście się po prostu przyjrzeli, zapoznali z tym, jak takie opakowanie tak naprawdę wygląda. Nie wspomniałam Wam o tym, że przygotowując się do dzisiejszego filmu, trafiłam na blogi, słuchajcie, zagraniczne, na których ludzie się po prostu chwalą tym, że kupili dobrą jakościowo podróbkę, opisują ją, mówią, jaka to jest super i jeszcze polecają sobie sprzedawców. To jest dla mnie po prostu nie do pomyślenia. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to jest aż na taką skalę się odbywa. Trafiłam nawet o zgrozo na YouTubie na film, gdzie kobieta reklamowała właśnie podróbkę Pochette Métis, mówiła, jaka to jest super, dobrze zrobiona i tak dalej, i tak dalej. I mówiła też, gdzie można taką podróbkę kupić. Także po prostu ja nawet nie wiem, jak to skomentować, dlatego tym bardziej zależało mi na tym, słuchajcie, żeby Wam powiedzieć jak najwięcej o podróbce Pochette Métis, żebyście mogli sami sobie ją rozpoznać. Najwyższy czas na to, żeby rozwiązać quiz. Także pozwólcie, że pokażę Wam raz jeszcze torebkę Pochette Métis, podróbkę i oryginał z numerkami 1 i 2 i już podpisanymi, która z nich jest podróbką, a która oryginałem. I muszę Wam powiedzieć, że teraz jestem niesamowicie ciekawa, komu z Was udało się odgadnąć, kto dobrnął do tego momentu, żeby się dowiedzieć, czy miał rację. Jestem bardzo ciekawa, czy tym razem też daliście się nabrać, tak jak moi obserwatorzy na Snapie, czy też nie. Mam nadzieję, że nie. Jeśli nie, to będę z Was dumna, bo pewnie w jakiś sposób też przyczyniłam się do tego, żeby Wasza odpowiedź była prawidłowa. Mam ogromną nadzieję, że ten mój dzisiejszy film okaże się dla Was przydatny i interesujący. Jeżeli tak, to klikajcie proszę kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, ponieważ ja na stworzenie dzisiejszego materiału poświęciłam naprawdę mnóstwo czasu. Zależało mi, żeby to był materiał rzetelny. Chcę, żebyście też wiedzieli, ponieważ tego chyba jeszcze nie powiedziałam, że ta podróbka, która dostała się w moje ręce, a która za chwilę z nich wyfrunie, kosztowała 1500 zł, także tych z Was, którzy byli ciekawi ceny, mam nadzieję, że zaspokoiłam w kontekście informacyjnym. Natomiast raz jeszcze powtarzam, ja ten film zrealizowałam po to, żeby zachęcić Was do większego researchu, do zdobywania wiedzy, też do tego, żebyście nie dali się oszukać, żeby Wam było łatwiej, żebyście byli po prostu skłonni do tego, żeby rozpoznać podróbkę. Na tym mi bardzo zależy. Absolutnie nie zachęcam, a wręcz przeciwnie, zniechęcam do kupowania podróbek, gorąco zachęcam, natomiast do kupowania produktów oryginalnych, najlepiej w butikach firmowych Louis Vuitton. Ciekawi mnie również, czy dobrze zrobiłam, że porównałam tylko dwie torebki, czyli oryginał i dobrą podróbkę, czy też uważacie, że powinnam przy kolejnej tego typu produkcji wykorzystać jakąś bardziej ordynarną podróbkę. Nie wiem, dajcie mi proszę znać. Nie wiem w ogóle, czy macie ochotę na kolejny filmik z tej serii, na przykład porównanie Neverfulla. Musicie, słuchajcie, mnie do tego zachęcać, musicie mi dać znać, ja muszę wiedzieć, że ten materiał jest potrzebny, bo inaczej nie będę miała motywacji do tego, żeby go zrobić. Na pewno ze swojej strony mogę Was zapewnić, że nie będę robić porównania torebki Speedy, ponieważ ta torebka mi się nie podoba, nigdy jej nie kupię, nigdy nie mów nigdy, ale raczej nie, więc też nie będę robić jakby porównania tych torebek, ale Neverfulla mogłabym jak najbardziej. Ciekawi mnie, jakie jest Wasze zdanie, raz jeszcze pytam, na temat podróbek. Na blogu znajdziecie obszerny wpis razem ze zdjęciami wszystkimi w jednym miejscu, pokazującymi różnice między tymi dwiema torebkami. Przypominam, że jak zwykle w opisie
pod filmem znajdziecie linki do materiałów uzupełniających ten dzisiejszy film, linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna. Gorąco Was zachęcam do subskrybowania mojego newslettera, obserwowania mnie na Instagramie. Cały czas czekam na Wasz feedback, czy podobał Wam się ten materiał, czy nie. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Gorąco się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.